Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Witamy Was wszystkich i witam Ciebie, Arturze, w naszym kolejnym odcinku, naszej kolejnej odsłonie. Co tam Panie w polityce? Witaj, Arturze. Witam serdecznie, Sławku, witamy wszystkich. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, będzie to kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czyli o Wenezueli. No a tu dwa palące punkty, które teraz nabierają mocy i nie wiadomo jak się rozwiną. Pierwsze to jest Grenlandia. Tak naprawdę wiemy, że Ameryka ma chrapkę na Grenlandię. A po drugie Iran. No i też wiemy, że Ameryka szykuje się, do czego Trump jawnie się przyznaje, do inwazji, może nie inwazji, ale do na pewno interwencji jakiejś w Iranie. Porozmawiamy sobie na ten temat. Dobrze, Arturze, od czego zaczniemy? Od czego chcesz zacząć? Bo to ty głównie teraz będziesz się wypowiadał, ja tylko od czasu do czasu będę wskakiwał tutaj z moimi komentarzami. Proszę Wiesz co, bardzo. wydaje mi się, że zaczniemy od Grenlandii, chociaż jest to ciekawy motyw, bo właśnie dzisiaj odbyła się konferencja w Waszyngtonie dotycząca Grenlandii i zostało to podsumowane w ten sposób, że Stany Zjednoczone wrzuciły granat, tak w cudzysłowie mówiąc. Tak. Oczywiście niby po stronie Danii stanęły państwa NATO i niby no, nic nie rozstrzygnięto w sprawie Grenlandii. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że ja wewnętrznie jestem przekonany, że Stany Zjednoczone chcą się z tego całego NATO wyautować po prostu. Tak. I to jest ewidentnie coraz bardziej widoczne. Myślę, że zaczniemy sobie od Grenlandii, gdzie próbowano różne rzeczy robić i próbowano na różne sposoby przekupywać tych Grenlandczyków, bo żeby w ogóle, ja sobie przejdę do kwestii prawnych Grenlandii, bo wiesz, jest coś takiego, że padła naprawdę niebotyczna kwota za Grenlandię, nie? Stany Zjednoczone powiedziały, że są gotowe zapłacić 700 miliardów dolarów za Grenlandię. No tymczasem oczywiście sytuacja jest tego typu, że Dania wysyła wojsko na Grenlandię, Trump sobie tam kpi, że wysłali 2 zaprzęgi psie i tak dalej. Natomiast z tego co się okazuje, to być może nawet i Polacy w ramach NATO by wysyłali kogoś do odmrożenia na Czekaj Grenlandię. chwilę. Z tego co wiem, to i Niemcy się zadeklarowały, i Francja również się zadeklarowała, No że zgadza tam się. wyślą swoich żołnierzy. Zgadza się, ale od strony prawnej, żeby coś takiego miało rację bytu, tak? To tak naprawdę po pierwsze musiałaby się ludność Grenlandii zgodzić na coś takiego, ponieważ Grenlandia posiada autonomię prawną. Co więcej, ekonomiści i eksperci podkreślili, że ta kwota 700 miliardów, Miliardów. przepraszam, dolarów za Grenlandię, ona jest, ta kwota przekracza połowę rocznego budżetu Departamentu Obrony. No i tu chodzi o to, że no, Trump jest w stanie naprawdę rozdmuchać ten temat, bo po przejęciu, w ogóle ta retoryka o przejęciu Grenlandii,
ona się nasiliła po tej operacji wojskowej w Wenezueli, ale ja sobie pogrzebałem troszkę w prawodawstwie, między innymi też jeśli chodzi o kwestię o status prawny Grenlandii, jak to w ogóle wygląda, bo to nie jest suwerenne państwo, to wiemy, to jest autonomiczne terytorium Królestwa Danii. Oczywiście ma własny parlament i szeroką autonomię w sprawach wewnętrznych, ponieważ posiada edukację, zdrowie, gospodarkę i też posiada politykę zagraniczną. Natomiast politykę zagraniczną i obronną to prowadzi w tym przypadku Dania, zgodnie z duńską konstytucją i tą ustawą o samorządzie Grenlandii. Ciekawe, wiesz, jest to ogólnie, jeśli chodzi o Grenlandię, że tak naprawdę nie wiadomo, o co Stanom Zjednoczonym chodzi, bo tak, bazę wojskową na Grenlandii oni już mają. To jest po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o bogactwa mineralne czy coś, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby złożyli podanie o koncesję w Nuuk, w stolicy Grenlandii, i żeby to dostali. Tak? Czekaj, Arturze, ja się tutaj wtrącę. O co im chodzi? Z tego, co ja badałem temat, to im chodzi po to, żeby zabezpieczyć północną flankę przed Mhm. Chinami i Rosją. I Mhm. teraz tak, pomimo tego, że oni mają tam swoją bazę, to baza na występach gościnnych nie oznacza nic w stosunku do tego, co oni by chcieli zrobić, dlatego że musisz wziąć pod uwagę, że Arktykę by przyznasz chyba, kontrolowali. że tak, ale to jest po pierwsze, a po drugie, przyznasz, że no, ten konflikt, który może wystąpić pomiędzy Chinami a Ameryką, no, nabiera tempa i prawdopodobieństwo jego wystąpienia po prostu wzrasta. I teraz to, co obliczyli Amerykanie, czytałem taką fajną analizę. Wszystkie pociski balistyczne, te międzykontynentalne, najkrótszą drogą to jest właśnie przez Grenlandię. I Mhm. jeżeli oni na Grenlandii byliby w stanie umieścić wszystkie swoje, wiesz, przeciwlotnicze i Mhm. przeciwbalistyczne Mhm. obrony, tym by zyskali. Mhm. I ja uważam, że oni dlatego też chcą, to są, wiesz, kilka pieczeni przy jednym ogniu, chcą, To też wiesz, jest, wiesz, upiec. ale to też jest, Sławku, kwestia, że ja mówię, w mojej ocenie to klamka już zapadła, teraz następują Tak, już zgodzę się z tobą. ostateczne dopinanie, Mhm, zapinanie kurtki teraz już następuje, w mhm, mojej ocenie. Bo teraz zobacz jeszcze od strony prawnej. Dania oczywiście i Grenlandia. Grenlandia jest częścią Danii. Dania jest tak. członkiem NATO od Mhm, 1949 roku i oczywiście Grenlandia jest tą integralną częścią Danii i też jest częścią NATO, jest objęta przepisami NATO. To jest ciekawa sprawa, tak? Więc jeśli byłby atak zbrojny na Grenlandię, to trzeba by traktować jako atak na cały sojusz. To jeszcze paradoksalne jest, że członek sojuszu by napadł na innego członka sojuszu. Natomiast, czyli Grenlandia jest w Pakcie Północnoatlantyckim, tak bym to powiedział, natomiast nie jest członkiem Unii Europejskiej, pomimo faktu, że Dania jest członkiem Unii Europejskiej. Ona była oczywiście w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej wraz z Danią, ale w 1985 roku ona wystąpiła z tego, bo zrobili tam sobie referendum, więc nie są członkiem Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawe. Zatrzymajmy się, Mhm. zatrzymajmy się, bo tutaj poruszyłeś bardzo ważny temat, a mianowicie NATO i ewentualnie interwencja NATO przeciwko NATO. Jak myślisz, czy możliwe jest, to znaczy możliwe to jest zawsze, czy prawdopodobny jest rozpad sojuszu NATO? Oczywiście. Ja osobiście uważam, że Stany Zjednoczone chcą się chytrze wymigać, wyciumkać z Tak tego. samo. Oni chcą wyskoczyć z tego, oni chcą zrobić sobie pod pretekstem flanki coś takiego, umocnienia flanki, maksymalnie uzbrojenie sprzedać Polsce, ale nie dać, tylko sprzedać na kredyt. Oczywiście. Więc tym samym Biznes. Mhm. biznes zrobić i zadłużyć Polskę niesamowicie w tym. Bo w przypadku wojny Polska będzie najbardziej narażona, jeśli chodzi o te kwestie wojskowe, ale to w mojej ocenie chodzi o to, żeby po prostu Polska i Europa tak naprawdę jest tym mechanizmem, bo w mojej ocenie cała wojna rozegra się na Pacyfiku. Natomiast Europa jest tylko i wyłącznie po to, żeby zatrzymała ten pochód, żeby to jest to samo, co w tej chwili robi się z Ukrainą, tak? Czyli Ukraina ma wykrwawić Rosję i Europa
może zostać doszczętnie zniszczona i miałaby wykrwawić, nie, załóżmy Rosję też, tak samo, nie? Natomiast cały teatr wojenny będzie przeniesiony na Pacyfik. To jest przynajmniej moje zdanie, a to się przekonamy jeszcze. Czekaj, pozwól mi też wypowiedzieć się na ten temat, dlatego że ja tutaj nie widzę tego tak, żeby to miałoby się odbyć tylko i wyłącznie, wiesz, na Pacyfiku. A Europa, jeśli chodzi o Europę, to jest rynek zbytu. Jeżeli ten rynek zbytu by zawiódł, no to Ameryka nie miałaby z kim robić biznesu. Dlatego wiesz, to jest na zasadzie takiej, że jeżeli pasożyt zabije swojego gospodarza, wiesz, tam gdzie żyje, no to ginie tak samo. Ja uważam, że Ameryka by mogła sobie tutaj, wiesz, strzelić nawet nie tyle w nogę, ale może nie w głowę, ale na pewno w obie nogi. I to już by była tragedia. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, o potencjalny konflikt, to ja uważam, że cały konflikt odbędzie się na Morzu Północnym i po prostu na biegunie północnym. Ja tak uważam. I to będzie, ja chyba wypowiadałem się już na ten temat ostatnio. Ja uważam, że tam będą największe posunięcia. A dlaczego? To jest wygodny teren, dlatego że tam dostępu nie ma praktycznie nikt. Nie. I tam będzie można bardzo dużo ukryć. Natomiast jeśli chodzi o Pacyfik cały, Morze Chińskie, tam mamy wiadomo, i Japonię mamy, i Filipiny mamy, i mamy, wiesz, cały Aż po ten półwysep Australię praktycznie, tego, nie? tak, dokładnie, mnóstwo państw i one będą obserwowały, zawsze ktoś coś tam powie, zawsze ktoś coś zaobserwuje, jakieś kutry rybackie czy ktokolwiek inny. No i po prostu będzie sprawa się rypła ze względu na to, że ktoś tam przekaże prawdziwe informacje. Natomiast na biegunie północnym do czegoś takiego nie dojdzie, bo i nie może dojść, dlatego że tam osad nie ma praktycznie żadnych. I ja uważam, że tak to się rozwinie. Ale wiesz co, na ten temat będziemy mogli sobie nagrać kolejny odcinek. To jest tylko moja po prostu, wiesz, moja opinia. Nie, to są w Także ogóle takie nasze, wiesz, luźne przemyślenia, czy przepraszam. na bazie tego, Dokładnie. wiesz, co widzimy. Mhm. Widzisz, jeśli chodzi o kwestię obecności wojskowej, czy to duńskiej, czy amerykańskiej na Grenlandii, no to oczywiście w konstytucji duńskiej jest wpisane, że oni odpowiadają za obronę całego królestwa, Mhm. a zatem więc mają prawo przemieszczać wojska nawet i po terenach Grenlandii, tak? Z kolei jeśli Tak. chodzi o Amerykę, to tam istniała ta baza Tool Air Base, Mhm. ta baza amerykańska użytkowana, która była przez United States Space Force. No i ta oczywiście baza funkcjonuje na bazie tych dwustronnych porozumień obronnych między Danią a Stanami Zjednoczonymi i to sięga aż praktycznie czasów Stanów Zjednoczonych, co ja gadam, II wojny światowej i przede wszystkim zimnej wojny. No wiesz, wejście obcych wojsk bez zgody innego państwa to jest automatycznie naruszenie suwerenności, nie? No ja się Oczywiście. do tej Mhm. pory się zastanawiam, jak głupi rząd PiSu, wiesz, zgodził się na to, żeby wojska niemieckie miały prawo wchodzić na terytorium Polski i potem z kolei masz kwestię tych, jak mu tam, Platformy, która w ogóle tego nie zmieniła, co jest jasne, że oni tego nie zmienią. No ale w chwili obecnej również to nie zostało w jakimś tam stopniu wypowiedziane, nie? Znowu zatrzymajmy się i muszę wtrącić swoje 5 groszy. Mhm. Wojciech Sumliński z Tomaszem Budzyńskim, oni to opisują bardzo pięknie w swoich książkach i oni mówią, że tak naprawdę taki jest cel. Po to, żeby pod pozorem obrony terytorium polskiego wojska niemieckie wkroczyły do Polski, ale jak wkroczą, To już nie to już wyjdą. nie wykroczą, Ale to po jest, prostu wiesz, zostaną. historia lubi się Mhm. powtarzać, Sławku, no bo Dokładnie. masz 1308 rok, kiedy Brandenburczycy zajęli Gdańsk i mieszczanie gdańscy wezwali na pomoc Krzyżaków, żeby przepędzili Tak. Brandenburgów w 1308 roku. Mhm. Krzyżacy weszli, ale już nie wyszli i dokonali rzezi Gdańska, no nie? Tak. To wiesz, I wszyscy wiemy, co się później stało, nie? Dopiero ta wojna, która tam chyba była 13-letnia, czy 13-letnia tam później, tak, no. dokładnie, i to po niej chyba 466 rok, to dopiero Pokój wtedy chyba, toruński jest, no. no dokładnie, to wtedy dopiero odzyskaliśmy Pomorze, Gdańsk i tak dalej, nie? A Po tak wojnie to było, 13-letniej, tak, za no, Jagiellończyka, no nie? dokładnie, także, Także wiesz, dokładnie tak jak historia, ale mówisz. Polacy niestety nie uczą się na błędach. No E, niestety. To, Mhm. powiem tak szczerze, na dzień dzisiejszy to niby teoretycznie nie ma obecnie prawnej zgody ani możliwości, żeby Stany Zjednoczone jakoś tam, nazwijmy to, anektowały Grenlandię,
Bo takie coś sprzeczne byłoby z Kartą Narodów Zjednoczonych. Moje pytanie, czy Stany Zjednoczone się tym przejmują? Kompletnie. Moim zdaniem nie, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, Stany Zjednoczone wystąpiły z 66 organizacji No, międzynarodowych, no, z czego 31 to są organizacje ONZ, no, należące do ONZ. tak, Skoro one nie będą respektowały, to nie jest powiedziane, że one będą chciały wprowadzić swoje własne prawo, ale na pewno, znowu na pewno, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że one będą chciały po prostu wyłgać się tym, że nie należą do tych organizacji tak. i będą chciały te prawa naruszać w jakiś sposób, albo łamać, albo po prostu naginać pod siebie tak, żeby korzystać na tym najbardziej. Powtórzę to jeszcze raz. Pamiętajmy, że biznesmen Trump nie jest żadnym prezydentem, tylko jest biznesmenem. Jego miejsce jest na Wall Street, a nie na stołku prezydenta. Jedyne, co on rozumie, to jest język pieniądza i korzyści materialnych i biznesu, Mhm. i tylko tyle, co on rozumie. Takie jest moje zdanie. Taka No jest dobrze, prawda, Arturze. natomiast wiesz, Mhm, jeżeli jeszcze dodamy do mhm. tego, że ten wyścig o terytoria i o ten kolonializm, o którym mówiliśmy poprzednim razem, Tak. on trwa, ciągle trwa i nabiera tempa, no to w mojej ocenie to wiesz, oni nie mają się co tym przejmować, tymi założeniami, bo można być założenie, że jeżeli tak to idzie do wojny, to po wojnie będziemy nowe prawa brali, robili, no nie? To jest, wiesz, to jest takie... Bardzo słuszna uwaga, Artur, bardzo słuszna uwaga, bo uważam, że rzeczywiście do czegoś takiego może dojść. A jeżeli doszłoby, tak jak mówisz, przewidujesz tutaj do tej wojny na Indo-Pacyfiku, no to rzeczywiście to może zmienić całkowicie układ sił. Zresztą co tu dużo gadać. Tak jak mówiliśmy ostatnio, przejęcie tego tankowca rosyjskiego, który de facto płynął pod osłoną wojskową rosyjską Mhm. i został przejęty, no to ja już powiem szczerze, że to są jakieś żarty. No tak, tak, No i tak. Jeszcze pod banderą, gdzie jeśli ma tak, banderę rosyjską, to jest terytorium autonomicznym dokładnie. Rosji. Dokładnie Wiesz, tak, to że mi się. to są po prostu jakieś jaja i moim zdaniem no Rosja tutaj się zdyskredytowała i Rosja będzie miała kilka wyjść, z których każde będzie musiało być bardzo mocne, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie też. No oczywiście, no ja ci powiem jeszcze tą rzecz. Mi to się kojarzy zawsze coś takiego, mówienie. Wiesz, z czymś takim, jak idziesz do firmy pracować, oni ci mówią, że na zasadzie, że dajemy ci umowę 3-miesięczną, ale potem dajemy ci umowę, nie wiem, no załóżmy nawet na stałe, obojętnie, tak? Słuchaj, prawda jest taka, że po tych 3 miesiącach to my będziemy od nowa negocjować. Bo Mhm. co zrobisz, jak ci Tak, powiedzą, że nie na stałe, ale zmienili politykę i na pół roku ci dają? tak. No nic nie zrobisz, albo odejdziesz, albo ten. Więc to jest na tej samej zasadzie, jak w tej chwili negocjacje, czy z Kartą Narodów Zjednoczonych, czy coś. Jeżeli to wszystko nabiera rozpędu i to wszystko idzie w kierunku wojny, to brutalnie powiem, pieprzyć to, jak się to skończy, będzie nowy układ sił przy stoliku, nowe karty zostaną rozdane i wtedy będziemy nowe warunki stawiać i będziemy nowe rzeczy targować, więc wiesz, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Poza tym, wiesz, pamiętajmy o tym, że jeżeli Stany Zjednoczone by weszły na Grenlandię, bo to co powiedziałem, chcieliby mieć koncesję do wydobywania No minerałów, oczywiście, że tak. żaden problem. Oni mogą przecież złożyć, jest tam zasada autonomii i rząd Grenlandii, wnuk zatwierdza koncesję zarówno dla tych firm duńskich, jak i zagranicznych. Można złożyć kwestię o koncesję i dostaną te koncesje do wydobycia. To nie ma problemu, tak? I mogą być jakieś międzynarodowe inwestycje, no nie? Oczywiście ja mam świadomość, że te bogactwa naturalne Arktyki też są dosyć ciekawe, no bo masz ropę, masz gaz, masz te ziemie rzadkie i metale strategiczne, masz kobalt, masz grafit, jeśli chodzi o kwestię Grenlandii. No a w ogóle te topnienie rozmaitych lodowców to też ono otwiera wiele możliwości i te nowe szlaki żeglugowe, no co też podnosi to geopolityczne znaczenie tego regionu, no nie? To jest też i też pamiętajmy o tym, że na Morzu Arktycznym też tam biorą i próbują się rozgrywać pewne karty właśnie i Rosja, bo Rosja rozwija tą swoją obecność wojskową i tą infrastrukturę w Arktyce, bo mają te bazy w postaci lodołamaczy, czy Chiny też próbowały zwiększyć jakoś gdzieś te inwestycje w Arktyce, przede wszystkim te projekty górnicze, tak, ale one spotkały się z oporem tych lokalnych władz na Grenlandii,
no i z tą presją geopolityczną Zachodu, no nie? Także A dodajmy tutaj jeszcze jedno, że o ile w zeszłym tygodniu, i to przeczytałem dzisiaj w artykule, to jest informacja z dzisiaj, o ile w zeszłym tygodniu ludzie, Grenlandczycy, byli sceptycznie podchodzili i byli spokojni raczej, jeśli chodzi o inwazję amerykańską i o przejęcie wyspy, o tyle w tym tygodniu ta sytuacja już się zmieniła diametralnie i 75% populacji, przynajmniej statystycznie, populacji Grenlandii jest definitywnie za tym, że nie chcą mieć nic wspólnego z Amerykanami i nie życzą sobie, żeby Ameryka osiedliła się tutaj na ich wyspie. no wiesz, bo Także to jest pamiętajmy o teraz tym, bardzo że w ważne. ogóle na Grenlandii mieszka zaledwie 60 tysięcy ludzi, no ale zawsze to jest. Mhm. Wiesz, najśmieszniejszą rzeczą w tym wszystkim jest ten artykuł 5 NATO, no nie, no bo tu gadanie, że Grenlandia jest, bo fińska minister spraw zagranicznych wskazała swego czasu, że Grenlandia jest objęta tym artykułem 5 NATO poprzez Danię, która jest tym członkiem NATO, tak? Tylko pamiętajmy o tym, że z Mhm. natury rzecz to się opiera na tym, że ma być artykuł 5 i się wzywałoby Stany Zjednoczone. A kogo ty chcesz wzywać, jak to Stany Zjednoczone ciebie najadą, no nie? Tak, tak, To jest tak. Artur po pierwsze, a po drugie, pamiętam, że to chyba generał Polko się wypowiadał na ten temat. Artykuł 5 wcale nie stanowi o tym, że NATO musi wkroczyć do wojny i musi wypowiedzieć wojnę. NATO może udzielić pomocy, powinno udzielić pomocy. Członkowie NATO powinni Tak, udzielić pomocy. A jaka to będzie pomoc? To wiesz, to może być na zasadzie Niemiec. 5000 hełmów wyślą, wiesz, nie? tak. I to jest cała Poza tym pomoc. to nie jest nakaz, to jest kwestia, Tak. że właśnie no wiesz, Trump próbuje tutaj, jeśli chodzi o Grenlandię, różnych knifów, bo można by kupić terytorium, ale nie kupisz tego bez zgody Grenlandczyków, nie? E, No nie. nie kupisz tego, nie? Potem oczywiście, a ludność terytorium nie wyraża zgody, tak? To jest też dla mnie kluczowe jest to, co ty powiedziałeś, że to nie bez kozery Stany Zjednoczone występują z tych 60 czy iluś organizacji, tak? Sześciu. Mhm. No, Tak, tak. ja Oni uważam, że nie to jest chcą bardzo być znaczące. pociąganymi. W tym momencie oni mogą zawsze powiedzieć, że oni nie są członkiem prawnym tych Oczywiście. organizacji i dziękuję za występy. To WHO to jest tylko jedno z Mhm. rzeczy. To jest oczywiście Międzynarodowy Trybunał ten karny. No, Stany Zjednoczone też nie są częścią tego i one nie muszą i tym się zasłaniają, wcale nie chcą i nie będą respektować wyroków, jak na przykład wyrok na Putina czy na Netanyahu, tak? Który jest ścigany tak. listem gończym międzynarodowym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. No i co? No i oni wypowiedzieli się bardzo jasno na ten temat. Mm, I uważam, że to jest ten azymut, to jest ten trend i kierunek, w którym po prostu Stany Zjednoczone zmierzają. Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę, że, ale to jest moje zdanie, że albo teraz, albo nigdy. tak, Jeżeli poczekają jeszcze kilka lat, to Chiny dozbroją się do tego tak, stopnia, że będą bardzo poważnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. A natomiast jeżeli Stany Zjednoczone teraz przejmą jakieś nowe tereny, to później, dokładnie tak jak to jest w Ukrainie, strona atakująca będzie traciła znacznie więcej sprzętu i znacznie więcej zasobów ludzkich niż strona broniąca się. tak. Ja uważam, że po prostu Amerykanie starają się stworzyć nowe flanki, nowe po prostu jakieś tam przyczółki, których będą się trzymali, w których będą się czuli na tyle dobrze, że to oni będą mieli po prostu, wiesz, tą kartę przetargową. Takie Zgadza jest się. moje zdanie. Żeby trzymać w Mhm. szachu, no nie? No bo wiesz, to co ja powiedziałem Mhm. ostatnim razem, że niby Trump chciał wyciągnąć, wiesz, nitkę z pajęczyny, a poruszył całą pajęczynę, tak? Tak. Bo to też tak jest, nie? Oni się zastanawiają tym, że oni potrzebują ten Grenlandii dla bezpieczeństwa, że nie wykluczają użycia siły i to co ja mówię, Bo trzeba przyznać, że tak, rzeczywiście oni potrzebują tej Grenlandii, ale to nie jest powiedziane, że ta Grenlandia powinna być wchłonięta przez USA. Dlatego, że równie dobrze można by tam rozlokować jakieś bazy NATO, tak, oczywiście z poszanowaniem populacji tubylczej,
I po prostu w ten sposób można by to było załatwić, żeby jakieś tam mieszane wojska broniły na przykład tej flanki północnej Mhm. Stanów Zjednoczonych. A zastanawiające jest to, zresztą no nie zastanawiające, bo już odpowiedzieliśmy na to pytanie, no a dlaczego Stany Zjednoczone same dążą do tego, żeby się bronić? Dlatego, że bardzo prawdopodobne, że starają się wyjść z NATO i też już została postawiona kropka nad i teraz tylko przygotowuje się opinię publiczną do tego, żeby to w jakiś sposób oznajmić, nie? Oczywiście, jeszcze wiesz, teraz Mhm. zobacz, jeżeli nastąpiłby rozpad NATO, to trzy największe armie NATO, no to masz Stany Zjednoczone, Kanadę i Turcję, tak? Tak. Ogólnie. I teraz zwróć uwagę na coś takiego, że no wiesz, my dzisiaj możemy się śmiać z tego, że Trump jak szaleniec niby mówi, że on przejmie siłą Grenlandię i zastrasza i szantażuje i różne cuda robi, tak? Ale przecież tak samo dla mnie zadziwiające było stwierdzenie Trumpa, kiedy on składał propozycję Kanadzie, żeby Kanada wchłonięta została Tak. przez Stany Zjednoczone i po prostu zrobimy więcej Stanów, nie? Czyli tutaj chodzi o To jest kompletną, totalną kontrolę, no bo to co mówię, rozmieścić na Grenlandii wojska NATO nie ma problemu. Złożyć do samorządów nóg pisma o wydobycie i koncesję też nie ma problemu. Ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby kompletnie trzymać łapę nad tym i to kompletnie kontrolować. kontrolować, przede wszystkim też kontrolować zasoby naturalne. Pamiętajmy, że w Kanadzie są też te złoża i to bardzo bogate złoża ropy naftowej, Mhm, tylko te złoża ropy naftowej, one są w formie takiej smolistej trochę, mhm, błotnistej i wydobycie tego i przetwarzanie no, jest bardzo kosztowne. Ja z tego co pamiętam, i to było chyba 5-6 lat temu, chyba przed tym Srowinem całym, mhm, to oni mówili, że żeby to było opłacalne, baryłka musiałaby kosztować chyba $80 czy coś takiego, nie? Teraz na poziomie ceny $60 oczywiście jest to nieopłacalne, ale nikt nie powiedział, że jeżeli na przykład USA będzie kontrolowało 70-80% czy ile tam procent mhm. wydobycia ropy naftowej i będzie kontrolowało przede wszystkim rynki, kto komu sprzedaje, Mhm. będzie mogło sobie wywindować cenę do takiego stopnia, że stanie się to nagle opłacalne. I wtedy wszystkie te złoża kanadyjskie mają sens, żeby należały do Stanów Zjednoczonych. Mhm. Także tak, to co powiedziałeś, oczywiście jak najbardziej ma uzasadnienie w tym, co widzimy, co możemy zaobserwować. Nie? Wiesz co, ja ci powiem coś takiego, Sławku, jeszcze, bo tak Mhm. będziemy z Grenlandią już powoli lądować. Mi się wydaje, że bez Tak, sensem jest to, żeby się zastawiać, jakie są podstawy prawne w Karcie Narodów Zjednoczonych, czy w ONZ-cie, czy gdziekolwiek indziej, bo tak naprawdę to Stany Zjednoczone mają to gdzieś, mają to w 4 literach, jakie są rzeczy, bo to co mówię, bo jak się rozgrywka skończy, to będziemy sobie na nowo układać te rzeczy, wiesz. Oczywiście my możemy dyskutować na temat kwestii tego, że dajmy na to, istniały w historii nielegalne próby przejęcia, jak na przykład mamy kwestię aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. No i co z tego? I co z tego? No jest to nielegalne i co z tego? Pytam jest to dalej. nieuznawane No i oczywiście co przez z tego? To większość tak samo jak państw. Mhm. weźmiemy Cypr Północny, bo albo Naddniestrze. No możemy sobie wziąć czy nie wziąć. Co z tego? No to Artur, powiem ci taki zachodni brzeg prosty. Jordanu, tak samo. No, to jest, wiesz, to jest na tej zasadzie, co tak, Cypr nie uznaje, załóżmy, aneksji Cypru Północnego. No to ludzie z Cypru Północnego, Turcy mówią, to skoro nie bo była sytuacja, że tam odkryli gdzieś też złoża ropy, to ci z Cypru Północnego mówią, no skoro nie uznajecie, no to sorry, o czym dyskutujemy, to nam też to się należy, nie? Czy tak samo weź Tak. Donbas. Ukraina Mhm. nie uznaje, że straciła Donbas. No to Putin mówi, no to dobra, jak nie uznajecie, to płaćcie za prąd i za resztę. No przecież ja nie będę krył kosztów, nie? Skoro nie uznajecie. No i co z tego? Wiesz, także to, co będzie uznawane albo co nie będzie uznawane, wiesz, to powiem ci szczerze, to w przypadku, że na przykład świat potępił atak Iraku na Kuwejt, to gdyby nie Stany Zjednoczone i koalicja Stanów Zjednoczonych, a to wiadomo, że nie chodziło o żadną broń, tylko sobie potem zabrali złoto Iraku, no nie? To wiesz, to tak naprawdę oni by nie uznawali aneksji Kuwejtu i co z tego? No, uznawaliby czy nie uznawaliby, ale wiesz, ale aneksja by była, nie? Aneksja by po prostu była, no nie? Więc powiem szczerze, że Artur, ten, kto ma siłę,
ten w jakiś sposób, wiesz, wyznacza trendy i wyznacza tak naprawdę prawo. I niestety po II wojnie światowej, wtedy, kiedy wydawało się, że nowy porządek jest już ustalony i wszystko to będzie odbywało się w sposób cywilizowany, wszystko wzięło w łeb, powiem to kolokwialnie. Niestety ta iluzja pękła jak bańka mydlana. No i teraz trzeba ustalać nowy porządek. Dlaczego? Dlatego, że już pokolenia zapomniały, jak to jest i jak to jest brać udział w wojnie totalnej, wtedy, kiedy naprawdę ludzie giną i wtedy, kiedy gospodarki poszczególnych państw padają jak domki z kart. Mhm. Być może będziemy musieli sobie przypomnieć, być może stanie się tak, że być może, mówię, to po kolejnych konfliktach dopiero pójdziemy po rozum do głowy. Ja uważam jednak, że no niestety, i powtórzę to, co powiedziałem poprzednio, Stany Zjednoczone teraz mają najlepszy moment, mają swoje 5 minut, że będą mogły tak naprawdę przejąć bardzo wiele terenów i będą mogły te tereny zabezpieczyć po to, żeby w przyszłości to one były stroną broniącą się, a nie atakującą i z tego też względu będą po prostu w lepszej pozycji niż ci, Tak, bo którzy tutaj będą z tą atakowali i Grenlandią będą chodzi chcieli o to, że przejąć to. wszystkie, wiesz, z tą Grenlandią chodzi o to, że wszystko musieliby uzgadniać zdanie. Oni nie chcą, oni chcą po prostu prowadzić swoją politykę Tak. i tak to jest, nie? Dobra, myślę, że z Grenlandii to czas pokaże jeszcze, ale myślę, że będzie szybciej niż dalej i w mojej ocenie Trump przejmie Grenlandię. Ja uważam podobnie jak ty. Podzielam twoje zdanie całkowicie, dlatego że jeżeli Trump powiedział, że przejmie, to przejmie i albo zrobi to siłą, albo zrobi to podstępem, albo i tym, i tym. I no oby Grenlandia wyszła na tym dobrze, żeby po prostu, wiesz, też zarobili, żeby podźwignęło to ich gospodarkę. No ale to może okazać się naprawdę, moim zdaniem, zgubne ze względu na to, że jeżeli zaczną Grenlandię eksploatować na taką masową skalę, Tak. tak jak to Amerykanie potrafią, zrobią sobie, tak jak rozmawialiśmy, kolonię swoją i będą tylko po prostu czerpali zyski, no to uważam, że Mhm. ta wyspa będzie stracona, przynajmniej na długie lata. No dobrze, słuchaj, przenieśmy się z dalekiej północy, z chłodów arktycznych przenieśmy się na niemalże tropikalne południe, czyli przenieśmy się do Iranu. Wspomnieliśmy, że w Iranie no, też dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Jest to dramat i tragedia wielu ludzi, wielu Irańczyków. Nie wiadomo, jakie dane są prawdziwe, jakie nie, dlatego że podaje się, że tam ofiar jest między 500 a 20 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Nawet jeżeli to jest kilka ofiar, no to zdecydowanie jest to dużo za dużo, jeśli chodzi o to, co tam się wyprawia. Mhm. Dobrze, Arturze, chcesz się wypowiedzieć na temat Słuchaj, tego, co jeśli się chodzi dzieje o w Iran, Iranie? jeśli chodzi o Iran, to również dla mnie zagadkowa była sytuacja, że kiedy Izrael atakuje Palestynę i robi tam jeden wielki taki Majdan, bym powiedział, szczerze mówiąc, to w Palestynie to też były takie dyskusje, że Izrael wystrzeli pociski na Iran i będzie walczyć z Iranem. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co, tak? Dlatego, że ani nie graniczą ze sobą, ani nic innego by nie zdobyły, a takie dyskusje były. Ja ci tylko No i jak myślisz, dlaczego? To ja też się tutaj wypowiem. znaczy, w mojej ocenie, wiesz, w mojej ocenie to jest kwestia tylko ewentualnie prowokacji i wciągnięcia tego do wojny, bo kiedyś przeczytałem taki bardzo ciekawy artykuł na temat tego, on był chyba zatytułowany Iran państwo nie do zdobycia, tak? Państwo nie do zdobycia, ponieważ jak się popatrzy na geografię i na obronę, to Iran nie jest jakimś takim łatwym celem militarnym z kilku tak naprawdę fundamentalnych powodów i geograficznych, i strategicznych, tak? No bo Iran ma bardzo rozległe góry, Zagros, na zachodzie, a na północy mają Elbrus. Mają duże pustynie centralne, które działają jak takie naturalne fortyfikacje. Zresztą w ogóle góry bardzo często utrudniają te ofensywy lądowe i całą logistykę w armii. To po pierwsze. No i Oczywiście.
Tak naprawdę, jeśli sobie popatrzymy na lata 1980-1988, ta wojna w Iranie, która między Irakiem a Iranem, która trwała 8 lat, tak, no to ta topografia Iranu była kluczowa, że Irak próbował inwazji, wojna trwała 8 lat, no a w ogóle nie było rozstrzygnięcia i praktycznie żadnych sukcesów, bym powiedział, terytorialnych, tak? Co więcej, Tak. Iran ma długi bardzo dostęp do Morza Kaspijskiego i do Zatoki Perskiej, w tym do tej całej cieśniny Ormuz, tak? To jest jedno z najważniejszych punktów światowego obrotu ropy naftowej, bo tam jest około 20% wydobycia ropy naftowej w ogóle w tej cieśninie Ormuz, nie? No i No kościół. dobrze, czekaj, bo zeszliśmy trochę z tematu, bo ja zadałem Ci pytanie, jak myślisz, dlaczego Izrael zareagował w taki sposób, w jaki zareagował? I ja muszę tutaj powiedzieć, że moim zdaniem Izrael używa po prostu Ameryki jako proksy, jako starszego chłopca, dużego chłopca, Tak. który ma zrobić porządek z tymi, którzy wkurzają Izrael, a nie oszukujmy się, a z silnym Iranem Izrael nie ma prawa egzystencji tam, gdzie teraz jest, dlatego że nie będzie pewny ani dnia, ani godziny ze względu na to, że Iran jest otwartym przeciwnikiem Izraela. No i musimy tutaj powiedzieć, że od chyba 80 roku Iran z Izraelem nie utrzymują żadnych stosunków dyplomatycznych. To się stało po tej całej rewolcie muzułmańskiej. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale to chyba wtedy, kiedy ten Chodzić, co szacha w Iranie obalili, tak? tak, dokładnie, co szacha w Iranie obalili. I po tym tak naprawdę, jak władzę przejęli, zdaje się chyba sunnici, tak, w Mhm. tym w Iranie, no to po tym Iran całkowicie zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem, a wcześniej były one przyzwoite, tak można to nazwać. Mhm. Także no teraz Izrael czuje się bardzo zagrożony ze względu na to, że Iran się rozbudowuje. Nie Mhm. musimy chyba tutaj mówić jeszcze, że ostatnie doniesienia też mówią, że Rosja też rozbudowuje te właśnie drony, te Mhm. szachet i uzbraja je w silniki odrzutowe. No jeżeli oni zaczną wymieniać tą technologię ze sobą, tak jak to już ma miejsce obecnie, no to kto wie, jaki będzie następny krok Iranu, no i dlatego Iran tutaj po prostu stara się Mhm. chyba uprzedzić atak, nie? I dlatego doszło do czego doszło w zeszłym roku, nie? Mhm. E, Poza tym wiesz, pamiętaj, że mhm, o jednej rzeczy, bo mówimy o wojnie, to wojna, ale celem wojny jest pokonanie przeciwnika, więc Iran jest tak, bardzo trudnym państwem do pokonania, a już w ogóle niemożliwym do okupacji. Żeby tak. Izrael Mhm. okupował, to jest absurd kompletny, nie? To jest tak Ile? samo mi 8 się kojarzy. milionów ludzi miałoby okupować, tak? Ile tam jest ich? Chyba 140 milionów, czy ile, No. tak? To Nie? jest, wiesz, to jest na tej zasadzie, Sławek, co ja w punkcie wyjścia mówiłem, że wojna Ukrainy z Rosją jest przegrana. Bo nawet jeżeli, załóżmy hipotetycznie, Ukraina mogłaby odzyskać te swoje tereny, to pytam, co dalej? Co, pójdą na Moskwę? No nie pójdą na Moskwę. Nie są w stanie. Ta Oczywiście. wojna jest w punkcie wyjścia przegrana i tylko robiono ludziom wodę z mózgu w postaci takiej, że mówiono tym ludziom, że no, jacyś eksperci się odzywali, co mówili jeszcze 2 dni, amunicji na 2 dni Rosja ma, na tydzień ma i co? I masz już 1400 dni, dziękuję za występy. A Tak, Rosja dosyć dokładnie. dobrze się bawi, no, tym całym tematem, nie? Także wiesz. No inna sprawa jest, powiem Ci szczerze, że dlaczego Stany Zjednoczone interesują się tym konfliktem z Iranem, no nie? No bo wiesz, interesy Stanów Zjednoczonych względem Iranu wynikają z różnych takich kombinacji czynników, nie? Po pierwsze jest tam dosyć taka długotrwała, bym powiedział, wrogość po tej rewolucji islamistycznej, która była w 1979 roku. Tak. No i wtedy była ta znana sprawa z przejęcia ambasady w Teheranie amerykańskiej, nie? Był przejęcie ambasady amerykańskiej w Teheranie, co Waszyngton odebrał to ewidentnie jako upokorzenie i tą wyraźną zmianę tego kursu politycznego Iranu, no nie? Poza tym Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, oni obawiają się, że Iran może rozwijać tą broń nuklearną albo znacznie rozwijać jakiś arsenał rakietowy, co też przez wiele lat to było takim elementem sporów czy elementem sankcji, no nie?
Co więcej, Iran jest tak naprawdę postrzegany w mojej ocenie jako kluczowy, naprawdę kluczowy sponsor tych zbrojnych grup szyickich i te proxy, czyli Hezbollahu, czy jakiejś tam milicji w Iraku, czy w Jemenie, które wpływają na tą równowagę sił, no nie? No i w końcu mamy razem Stany Zjednoczone i Izrael, no nie? Bo Izrael uznaje Iran za tak naprawdę największe strategiczne zagrożenie na Bliskim Wschodzie i dlatego, wiesz, wywiera tą dużą presję na Stany Zjednoczone w kwestii ograniczenia tych irańskich zdolności rakietowych, bym powiedział, i zdolności nuklearnych, no nie? Mm, Tak, wiesz co, ja tutaj jeszcze muszę sprostować coś, bo rzeczywiście Iran jest szyicki, nie sunnicki, tak jak powiedziałem wcześniej. mhm, To był błąd z mojej strony. Pamiętajcie, że no, błędy się zdarzają, teraz poprawiam to. No i rzeczywiście, wiesz, po tej rewolucji, tak jak mówisz, islamskiej, no bardzo wiele się zmieniło. E, I też to, o czym powiedziałeś, te jednostki zbrojne, one też są szyickie i dlatego Iran tak bardzo chętnie je dozbraja i sponsoruje. Oczywiście Stany Zjednoczone, ja uważam, mają za zadanie, żeby powstrzymać Iran i żeby nie dopuścić do tego, żeby Iran rozwinął skrzydła. Pamiętamy wszyscy, co się stało w czerwcu zeszłego roku, wtedy, kiedy 3 placówki, w których rzekomo rozwijano broń nuklearną, może nie broń nuklearną, ale wzbogacano uran, mhm, wszystkie 3 zostały zbombardowane tymi 15-tonowymi bombami, które mhm, są największe znane teraz na świecie jako broń konwencjonalna. I wszyscy pamiętamy, jeżeli nie pamiętamy, to możemy przypomnieć, jak to na BBC, w CNN, we wszystkich mediach tych MSM-u pokazywano, jaki to jest wielki sukces. Ja uważam, że to tylko pokazało tak naprawdę intencje odnośnie tego, w jakim kierunku Ameryka i Izrael zmierzają mhm, i w jakim kierunku po prostu będzie to dążyło względem Iranu, przepraszam. A to przejęcie i danie psztyczka w nos na Atlantyku poprzez przejęcie rosyjskiego tankowca, ja uważam, że to też był znak, taki wymowny znak dla Iranu, żeby nie liczyli za bardzo na Rosję, dlatego że Rosja im nie pomoże, bo Rosja ma za dużo swoich problemów. mhm, I co teraz Iran może zrobić? Iran może liczyć na Chiny. mhm, Czy Chiny pomogą Iranowi w takim zakresie, w jakim Iran chce? Powiem szczerze, w to wątpię, mhm, dlatego że Iran nie ma aż tak dużo do zaoferowania, jak na przykład Rosja. No i jak to się rozwinie, to jest bardzo ciekawe. Ja, jeżeli miałbym prognozować, to uważam, że inwazja lub kolejny atak kinetyczny na Iran jest tylko kwestią czasu. Nie jest to nieuniknione, dlatego że wszystkiego można uniknąć, przynajmniej jeżeli ma się do czynienia po prostu z prawdziwymi politykami, a nie z biznesmenem, tak jak to mhm. powiedziałem. Ale uważam, że bardzo prawdopodobne jest, że do takiego ataku kolejnego dojdzie, no i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Mhm. Chcesz jeszcze może wypowiedzieć się na temat tego, wiesz, co mnie zastanawiało ostatnio, Artur, Mhm. że znowu Trump tutaj się odgrażał, że nałoży 500% cła na Chiny i na Indię, praktycznie na wszystkie te państwa, które kupują od Rosji ropę naftową. Nie? To jest kolejny znak świadczący o tym, że Stany Zjednoczone tak naprawdę chcą przejąć kontrolę nad rynkiem ropy naftowej. Tak, nad E, paliwami. tak, i o ile nie są w stanie przejąć całkowitej kontroli nad wydobyciem tej ropy, bo musiałyby po prostu najechać inne państwa i dokonać inwazji, to jest oczywiście niezgodne z prawem międzynarodowym, o tyle kontrola rynku ropy naftowej jest już znacznie prostsza, w porównaniu oczywiście do inwazji innych państw, znacznie prostsza do wykonania. Ja uważam, że te 500% cła, jak myślisz, czy Trump zrealizuje tą groźbę, szczególnie względem Indii i Chin?
czy Słuchaj, nie? wiesz co, ja ci powiem coś takiego. Ja mam wrażenie, że Trump w chwili obecnej, on się zachowuje jak taki wilk, który wpadł we wnyki. A wilk, który wpadł we wnyki, on jest w stanie wyrwać sobie rękę, byle uciec. No nie? Rozumiem. Z tych wnyków. I w chwili obecnej ja coraz bardziej wewnętrznie jestem przekonany nad tą kwestią, wiesz, że mówię, zapinanie kurtki już nastąpiło, no nie? I mnie bardziej zastanawia inna rzecz. Jak do władzy doszedł u nas tam 6 czy 8 sierpnia, nie pamiętam, Nawrocki, to tam mówili o tych kwestiach tych ustaw ukraińskich i tak dalej, pomocy i tak dalej. I on w punkcie wyjścia wziął się, zgodził, że to ma być do marca. I on powiedział, że od marca będzie inaczej. Tylko teraz pytanie, ile oni wiedzą, a czego my nie wiemy, tak? Tak. Teraz Rozmawialiśmy na ten temat, też Teraz mnie to pytanie, zastanawiało. co to znaczy, że nie będzie pomocy Ukraińcom? Co oni tym Ukraińcom chcą wszystkim dać, załóżmy, wiesz, obywatelstwo i zrobić ich obywatelami polskimi? Na litość boską? I Albo wiedzą, że Ukraina padnie. albo wiedzą, że Ukraina padnie, więc Mhm. wiesz, tych tematów jest dużo więcej, wiesz, tych takich drzwi niedomkniętych jest dużo więcej, bo oczywiście Rosja ma swoje, nazwijmy to, problemy, ale też wiemy, że ona się w tej chwili przestawiła kompletnie na produkcję wojenną i ona już w tej chwili, pamiętaj o jednej rzeczy, gdyby Adolf Hitler zmarł przed wybuchem II wojny światowej, byłby uznany za największego Niemca wszechczasów, Tak, bo odbudował Niemcy, bez jednego wystrzału zajął Austrię, Czechy, całe wziął przecież, protektorat zrobił Czech i Moraw, Nadrenię zdemilitaryzował, on bez jednego wystrzału. Dopiero w momencie, kiedy wybuchła wojna, no to przekreśliło jego szanse na bycie Niemcem wszechczasów, tak to nazwijmy, nie? tak. Ale wiesz, w tamtym okresie Niemcy wszystko nastawiały gospodarkę i tak samo teraz Rosja nastawia na wojnę, bo bądźmy też realistami. W mojej ocenie ja patrzę i widzę, że ja jestem więcej niż pewny, że Ukraina się rozsypie, bo nie ma możliwości, żeby ona funkcjonowała w takim stylu i żeby nagle wszyscy załóżmy, żeby nagle wszyscy, wiesz, wzięli i wspierali na przykład to, co powiedział Orban ostatnio, że Ukraina zażyczyła sobie chyba 20 miliardów dolarów, czy ileś, czy 40, nie pamiętam, czy 20, nie pamiętam, ja nie pamiętam ile tam sobie zażyczyli ostatnio, to efekt był taki, że to by starczyło, żeby zapłacić wszystkie emerytury wszystkim Węgrom, nie? Przez 40 Tak, lat. pamiętam. Też czytałem to. Przez Tak. 40 lat, no to wiesz, Mhm. no to są rzeczy nierealne. I teraz zobacz, wszyscy nagle się opierają jeszcze na Stanach Zjednoczonych, jeszcze na Stanach Zjednoczonych. A jak Stany Zjednoczone się wymigają z NATO, no to się zacznie pojawiać czerwona lampka. Czy to będzie tak jak w tym filmie, wiesz, kreskowym, że była siatka i taki mały pies szczekał, a tutaj takie byki stały i ha, 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 nie, szczekał, szczekał, szczekał i nagle ta siatka się skończyła, nie? Tak, 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 pamiętam, no rzeczywiście. Na Reelsach też można to zobaczyć. Co jest fajne, zabawne i ten piesek malutki, no, No, zmarszczył się, no i musiał ustąpić, nie? więc wiesz, Słuchaj, no. mhm. A jeszcze ja chciałem, wiesz co, z tobą porozmawiać na temat tego, że co tutaj widzimy, że praktycznie tak jak ktoś to powiedział, nie pamiętam kto, ale ja czytam to, nie wiem kto pierwszy to powiedział, ale jest to, ta fraza jest powtarzana teraz przez praktycznie wszystkich polityków. Mhm. No nie wierzymy w altruizm, tylko wierzymy w interesy. Mhm. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład Francja teraz powiedziała coś takiego, że jak najbardziej pomoc dla Ukrainy jak najbardziej, ale tylko od przemysłu zbrojeniowego europejskiego. Mhm. Francuzi wiemy, że mają ten przemysł zbrojeniowy dość dobrze rozwinięty, no i liczą na to, że będą mogli zarobić troszkę. Mhm. Nie? I teraz kolejna sprawa, i dam ci się wypowiedzieć, Arturze. Pamiętam, czytałem taki fajny artykuł i wypowiadał się autor tego artykułu, że to, że Rosji nie idzie w tej wojnie na razie, to nic nie oznacza. Wojna ze Szwedami trwała 30 lat. Mhm. I to był początek XVIII wieku, zdaje się, czy tak, XVIII wieku. I pamiętamy wszyscy, jak to się skończyło. Początek był no, niezbyt korzystny dla Rosjan i Rosja przegrywała,
Ale co Rosja zrobiła? Rosja wzięła na przetrzymanie Ale Rosja zawsze Szwedów. bierze na przetrzymanie. Dokładnie. I ja uważam, że w tym momencie dzieje się dokładnie to samo. I o ile, mówię, Chiny nie rozdrapią Dalekiego Wschodu Rosji i nie zagarną tych terenów, i o ile USA też nie zaatakuje Rosji, no to Rosja ma szansę na to, żeby wyjść z tego nie tylko obronną ręką, ale żeby jeszcze po prostu wzmocnić swoją pozycję. Dlatego, że pamiętajmy, świat zachodni oparty jest na czym? Na konsumpcjonizmie, na ekonomii. W Rosji czegoś takiego nie ma i nie było. W Rosji są tylko oligarchowie albo ludzie obrzydliwie bogaci, albo ludzie obrzydliwie biedni, a ta klasa średnia praktycznie nie istnieje, Mhm. albo jest naprawdę minimalna. I z To tego też powodu, no, ciekawie to się rozwija, ale wróćmy do Iranu może. No Dobrze? właśnie, widzisz, zobacz, Mhm. że teraz o co chodzi w tych wszystkich protestach w Iranie, które są w styczniu Mhm. 2026 roku, dzisiaj, nie? Tak Tak, naprawdę to masz tam katastrofę. W ogóle dzisiaj też czytałem, że Stany Zjednoczone powiedziały, że już podjęły decyzję w stosunku do Iranu, tak. oficjalnie powiedziały. Natomiast no, nie do końca powiedziały w jakim stopniu, ale to wszystko było Dzisiaj sugestią. to znaczy 15 stycznia, bo No, 15 stycznia nagrywamy ten program. no jasne, bo zaraz jutro może coś tam być znowu, nie? Dokładnie. Także Mhm. wiesz, tak naprawdę pamiętaj o tym, że w Iranie w tej chwili masz katastrofalną sytuację ekonomiczną, masz inflację, masz spadek. W tej chwili właśnie wczoraj czytałem, wartość riala irańskiego równa jest zero. Rozumiesz? Proszę. Tak to swoje, nic tylko kupować. Nic tylko kupować, kiedyś się odbije, nie? No. Kiedyś tak, kiedyś się odbije. Musimy pamiętać jeszcze, że Teheran tak naprawdę ma przeokropne problemy z wodą. No. I ta Tama, ten zbiornik wodny, on jest niemalże pusty i oni już zaczynają racjonować wodę. Pamiętajmy, że w Teheranie mieszka chyba około 14 milionów ludzi. I wiem, czytałem taki program, taki artykuł, w którym mówiono, że no, planuje się, żeby tych ludzi zrelokować gdzieś, żeby ich po prostu gdzieś przenieść ze względu na to, że tak duże miasto nie jest w stanie po prostu zaspokoić potrzeb na wodę wszystkich ludzi. No To tak, jest ale wiesz, kolejny kryzys, prawda? tak, bo ten kryzys, ta frustracja Mhm. społeczna i ten brak perspektyw, zwłaszcza u tych młodych ludzi, on się przerodził z tych ekonomicznych problemów w szersze kręgi zatoczył, bo najpierw były to problemy ekonomiczne, bo miałeś te blackouty internetowe, Mhm. które zakłóciły i komunikację w internecie, w Iranie i tak dalej. No ale w końcu to się przerodziło w takie szersze żądania polityczne i antyrządowe. No nie, co więcej, zresztą też protestujących określono, jak to w zwyczaju Iranu jest, określonych jako wrogów Boga, tak? I to jest ważne, dlatego że w prawie irańskim jest napisane, że jeśli ktoś jest wrogiem Boga, no to można wykonać wyrok śmierci, no nie? Także w tym Tak. przypadku możesz Mhm. zacząć sobie spokojnie rzeźnię robić, no nie? Co więcej, No ten właśnie. Mhm. reżim tak naprawdę, wiesz, reżim irański oskarżał zresztą też i USA i Izrael o inspirowanie tych spisków, tych protestów. To jest też, tworzy się taka, wiesz, narracja polityczna. No a myślisz, że jest to bezpodstawne? Nie, myślę, że to nie jest No, bezpodstawne. Myślę, że no tam właśnie o to chodzi, coś w nie? tym jest, tak? Opinii publicznej przedstawia się w taki sposób, tylko jedną stronę medalu, no i wszyscy później, wiesz, huzia na juzia, nie? No a tak naprawdę, wiesz, oni mają podstawy, nic nie bierze się z niczego. Jeżeli ktoś staje się agresywny i wydaje się, że z niczego, no coś takiego nie ma miejsca prawie nigdy, nie? Zawsze coś musiało uruchomić, zainicjować po prostu tą Co agresję, nie? więcej, też Tak powiem samo jest ci, tutaj, nie? szach, który był obalony w 79 roku, to w tej chwili jego syn, czyli Reza Pahlavi, tak? On wtedy był obalony i ta rewolucja w Iranie była w 79 roku, bo szach był wspierany przez Stany Zjednoczone, nie? Tak. I dlatego to Mhm. tak było. To teraz tak samo właśnie między innymi Reza Pahlavi chce, jego syn, dojść do, wspiera tych protestujących i zewnętrznie i wzywa ich do obywatelskiego nieposłuszeństwa, tak? To też jest bardzo ciekawe i on chce w tej chwili z powrotem przejąć władzę, no nie, ta cała rodzina
szacha Iranu. Natomiast wiesz, tu ja powiem Ci tak, podsumowując troszeczkę, będziemy zbliżać się powoli, bo już do godziny dochodzimy, ale ja Ci Mhm. chyba, żebym chciał coś dodać naturalnie. Natomiast wiesz, ja Ci powiem uczciwie coś takiego, Sławek, że ja coraz bardziej jestem przekonany, że tempo, jakie zaczyna być nabierane przy wielu kwestiach, a jednocześnie osłabianie tempa w stosunku do Ukrainy, gdzie Ukraina czuje się bardzo zaniepokojona, bo tak to była wisienką na torcie, wszyscy się Tak. nią interesowali, wszyscy wszystko i och i jak, i Stany Zjednoczone wspierały i w ogóle, nie? Natomiast w chwili obecnej Ukraina i ten konflikt to już każdy ma głęboko gdzieś i to już nikogo nie interesuje po 1400 dniach. Zwłaszcza jak jeszcze zabawa jest, bym to nazwał brutalnie, w Izraelu, tak? I Jak zwłaszcza jeszcze po tych wszystkich aferach korupcyjnych, które da, wybuchły, zostały ujawnione, bo one zawsze miały miejsce, które oczywiście. zostały ujawnione ostatnio, no to ludzie po prostu już mają dość Także tego, wiesz, prawda? ja Mhm. mam wrażenie, że to wszystko przenosi się w tej chwili na inny obszar ziemi i będzie zainteresowanie innym, czego przykładem jest ta Wenezuela, o której mówiliśmy poprzednio, czy Grenlandia, czy neokolonializm, gdzie za chwilę też coś na pewno tam gdzieś wybuchnie na Bliskim Wschodzie, czy gdzieś tam indziej. Natomiast Ukrainą ludzie przestają się już kompletnie zajmować. Jedynie to, co mówię, Stany Zjednoczone chcą co do ostatniego centa odebrać to, co zainwestowały w Ukrainę i potem już wiesz, Ręce umyć, ręce umyć. oczywiście. To jest moje Wiesz co, zdanie. możesz mieć tu rację. Pamiętajmy jeszcze o jednym mądrym przysłowiu: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, a gdzie trzech czy czterech się bije, to może skorzystać cała banda ludzi, ze względu na to, że po prostu oni są tak zaabsorbowani walką ze sobą, że nie będą zwracali uwagi na to, co się dzieje w jakichś tam kluczowych sektorach, na przykład naszej cywilizacji. I ja uważam, że to w tym kierunku dąży. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, ja opisywałem, to miało miejsce w 2008 roku, Bill Ryan nazwał to misją saksońską Mhm, i wtedy były dążenia do tego, żeby rozpętać konflikt globalny, konflikt nuklearny, muszę to powiedzieć. Wtedy nie doszło do czegoś takiego. Natomiast teraz, no ja uważam, że no to już jest 17 lat później, no uważam, że prawdopodobieństwo takiego konfliktu rośnie. Ja nie mówię, że on jest nieunikniony, ja uważam, że rośnie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Rosja dostała takiego kopa teraz na Atlantyku, że będzie musiała podjąć bardzo radykalne kroki, żeby odzyskać tą pozycję. I mhm, tymi radykalnymi krokami będzie albo przejęcie całkowicie i upokorzenie Ukrainy i wygranie tej wojny, albo po prostu pokazanie się ze strony siły i tą siłą może być na przykład broń nuklearna, po to, żeby świat się wystraszył. mhm, I uważam, że dlatego takie ryzyko, może nie użycia, ale ryzyko, wiesz jak to jest. Gdzie się strzela, zawsze jakaś zabłąkana kula może trafić tak. nie w to, co trzeba. I tak samo jest z rakietami i z pociskami tymi balistycznymi, nie? Mhm, I uważam, że po prostu my jesteśmy teraz w takiej sytuacji. Ktoś, nie powiem kto, dąży do tego, żeby rozpętać tych konfliktów możliwie najwięcej, mhm, dlatego że bardzo łatwo będzie ukryć na przykład deficyty lub pieniądze zdefraudowane, mhm, które zostały spożytkowane nie na to, na co trzeba, mhm, i będzie można po prostu zresetować cały świat i rozpocząć wszystko na nowo, tak jak to miało miejsce po II wojnie światowej. Ja uważam, że my jesteśmy, obserwujemy po prostu ten proces, który dąży w tym kierunku. mhm, To jest moje zdanie końcowe, a jeśli miałbym wypowiadać się, jeżeli miałbym przekazać coś optymistycznego, to pamiętajcie, że nieważne co się dzieje, może być trzęsienie ziemi, mogą wulkany wybuchać. Zawsze, wszędzie znajdzie się jakaś enklawa, w której my będziemy mogli znaleźć chociaż trochę spokoju. Tylko pamiętajmy, że po prostu musimy podejmować jakieś tam decyzje, obserwować przede wszystkim i być świadomym tego, co się dzieje, żebyśmy po prostu nasz kolejny ruch wybrali możliwie najlepiej, żebyśmy my na tym skorzystali.
Dlatego nigdy nie ma tak, że po prostu wszystko jest stracone, zawsze jest szansa, tak samo jak i tutaj. No niestety politycy tutaj rządzą i politycy tutaj niestety podejmują decyzje. No i o ile nie będzie zmiany w rządach światowych czy jakichś regionalnych, no to niestety, ale może to pójść w tym kierunku, w którym idzie teraz, no i No i to już będzie może ten. Mnie nie być przeraża takie, tylko, wiesz. mnie przeraża, Mhm. wiesz, tylko tempo tego wszystkiego i to jest bardzo niepokojące. Mnie też Natomiast mówię, trochę. Mhm. to będzie czas. Ja mam wrażenie, że właśnie do tego marca coś się rozegra. Wiele rzeczy jeszcze się odsłoni. Jeszcze wiele Co rzeczy. mnie bawi z tym marcem, bo ten marzec to był taki naprawdę jakiś, tak jak taka zagadka. Naprawdę zagadka. Nie wiem, czy pamiętamy wszyscy, że po tej pseudopandemii wojna w Ukrainie tą pseudopandemię zakończyła w tydzień. Nagle nikt o tym nie mówił. Czy będzie kolejne jakieś wydarzenie globalne? Nikt nie wspomina tak znanego noblisty jak Putin, takiego lekarza medycyny, który Tak, wziął tą pandemię, zamknął w przeciągu tak, tygodnia, nie? dokładnie. A nikt mu nawet nie Tak. wystosował nagrody żadnej Mhm. za to. Tak, dokładnie. No a zobaczymy, czy to też będzie jakieś tam kolejne tąpnięcie. No chyba będzie musiało być, no bo wiesz, każde kolejne wydarzenie będzie musiało być mocniejsze niż to poprzednie, Mm. po to, żeby przygłuszyć to poprzednie, nie? No No to tak, jest tak, chyba tak, logiczne, tak. nie? Także zobaczymy. No Mm. dobrze, Arturze, chcesz jeszcze coś dodać? Nie, myślę, że tutaj na razie weźmy, postawmy kropkę nad i, bo zobaczymy, czas pokaże do następnego naszego spotkania. Na pewno jeszcze jakieś Mhm. tematy się pojawią. Na pewno. Na pewno ten temat dotyczący Grenlandii i Iranu już być może się weźmie, rozwiąże, no nie? My Tak. ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Bierzcie. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy na samym początku. Zaglądajcie na kanał Sławka, alternatywne Spojrzenie. Od spojrzenie. czasu do czasu będziemy przypominali o No tym. właśnie. Także bez najmniejszego problemu, bo na samym początku powinienem powiedzieć o tym, ale bez najmniejszego problemu. Tam też będą pojawiały się niebawem ciekawe rzeczy, więc warto Tak. jest tam coś przysubskrybować i ten. Ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Wpuszczajcie, lajkujcie i udostępniajcie nasze rozmowy, gdzie tylko możecie. One są tłumaczone na 10 języków, więc wiecie, więc są też dubbingi, więc w różnych językach można to komentować. Nie ma najmniejszego problemu. Dzięki ogromne. Ja również dziękuję. Pozdrawiamy Dziękuję. serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu.